Dzień dobry, witamy serdecznie na Overdrive Fan Studio, a dzisiaj materiał ponownie z moim kolegą, który już jest chyba najsłynniejszym gościem na kanale, Romualdem Herencem, ale słuchajcie, rozmawiamy dzisiaj o bardzo poważnych tematach. Otóż mamy gitary, jedna, druga, 3/4 oraz pełną skalową gitarę, o może tak powiem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak dobrać rozmiar gitary na początek edukacji. Wkrótce, gitara dla dziecka, dla 7, dla 10, dla 12-latka. Jest to ważny temat, uważam, bo może zrobić kiedyś komuś krzywdę, jeżeli źle dobierzemy. To zresztą kolega się wypowie. Rozmawiamy z wykwalifikowanym nauczycielem gitary klasycznej, który ma większy staż nauczycielski niż ja egzystencji na tym świecie. No, to nie jest moja zasługa. To nie. Także póki co, słuchajcie, dajcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, aby być na bieżąco z tym, co się tutaj dzieje. I za czołóweczką zaczynamy naszą, myślę, że przemiłą pogadankę. Romku, jesteś tutaj, aby powiedzieć, wiadomo, że jest mała gitara dla małego dziecka, duża dla dużego, ale tak jakbyśmy mogli więcej rzeczy się od Ciebie dowiedzieć, czy przez tym przestrzec, jak to dobrać, o czym pamiętać. No nie powiemy na pewno, że nie będziemy robić takiego przelicznika, że dziecko mające, załóżmy, 1,10 m to taka gitara, 1,40 m to taka gitara. Dlaczego? Dlatego, że bardzo istotne też jest tusza. Prawda? I budowa ciała dziecka. Każdy jest zbudowany inaczej. No ktoś może być na przykład mały, ale może być też tęższy i tak dalej. Te wszystkie takie rzeczy, te parametry musi ocenić nauczyciel. Specyfikacja każdego dziecka. Specyfikacja, no wydaje mi się, Długość że palcy, nie? każdy uczący, taki rozsądny nauczyciel, no wiadomo, że będzie patrzył na wzrost dziecka i jakieś całe jego takie budowę taką anatomiczną i on na tej podstawie będzie dostosowywał, prawda? No i wiadomo, że instrument, tak jak dziecko bawi się, jak się bawi samochodem małym, zabawkowym, no to on jest też mały, prawda? Wszystkie rzeczy, które naśladują rzeczy z rzeczywistości przy dziecku, są automatycznie w skali dostosowanej do wielkości dziecka. I to samo mamy z instrumentami. Na szczęście jest tego w tej chwili bardzo dużo, wybór jest fantastyczny i możemy już startować od właśnie małych gitarek. Prawda? No, pokażmy do kamery, jaka jest różnica między właśnie tu mamy gitarą. To jest gitarka, tu mamy połóweczkę. Tutaj mamy gitarę 4/4, czyli tak zwaną dużą. Tak? Dużą? A I tu jest pośrednia, czyli 3/4. Tak. Ja potem nagram jakąś przebitkę piękną, żebyście widzieli z daleka, jak wszystkie wyglądają. Więc ta gitarka to jest zdecydowanie dla naprawdę dzieci małych, takich 6-7-latków, którzy mają ten wzrost bardzo jeszcze mikry, jeszcze przed nimi jest cały okres rośnięcia i to jest idealny instrument i w tej chwili te instrumenty naprawdę grają. To jest dla mnie niebywałe, przed chwilą sprawdziłem. Ja już nie mówię o stronie wykonawczej, jednocześnie cena to jest tak samo. Warto nie bać się i kupować te instrumenty podczas toku nauczania, kilka instrumentów. Prawda? No właśnie, mówiąc szczerze, Romek do końca nie wiedział, jakie instrumenty dzisiaj jako powiedzmy bohaterowie będą mieli. Romek tego nie zna. Jesteś nauczycielem, masz swój jakby temat pod tytułem znajomość instrumentów. Jak Ty oceniasz te produkty, które tutaj mamy? No ja jestem... Przede wszystkim proszę zobaczyć, że to jest chyba wszystko robione na bardzo precyzyjnych maszynach. W tej chwili widać, że to jest bardzo precyzyjne jakieś, nie chcę powiedzieć drukarki, ale te wszystkie maszyny do cięcia. No ja w zasadzie ciężko się tutaj do czegokolwiek doczepić. I te gitary brzmią, naprawdę. To jest tutaj... Czyli te zadania, które będą powierzane dziecku i dziecko będzie chciało się uczyć, spokojnie będzie miało poczucie komfortu, że to swój wysiłek, który włoży, ten instrument mu w jakiś sposób odda. No jesteśmy już w tej chwili w takiej erze, gdzie te instrumenty, mimo ceny, no grają i one spełniają absolutnie te warunki. No dobrze, a jakby tak pomyśleć, czy to jest instrument faktycznie... Przychodzi rodzic, chce kupić dziecku gitarę. Czy to jest instrument, od którego naprawdę można rozpocząć grę, ani nie zrobić dziecku krzywdy i nie będzie potem problemów z kupieniem lepszego instrumentu? Czy od razu 5000 proszę kupić drogą gitarę? Oczywiście, jeżeli ktoś
kogoś stać. No wiadomo, że jeżeli powiemy, pójdzie ktoś do lutnika i zamówi taki instrument lutniczy, czyli z litego drewna, bo tutaj mamy do czynienia ze sklejką, mamy to oczywiście z materiałami, które są tańsze, to bezwzględnie. Ale jeżeli ktoś sobie zamówi tutaj cedrową płytę, boki z palisandru, z hebanu, podstrunnicę, oczywiście zapłaci za to, ja myślę, że nie 5 tysięcy, tylko dużo więcej, prawda? Bo i materiały, dzisiaj materiał na gitarę taką bardzo przyzwoitą to minimum 2000 euro, jeśli chodzi o sam materiał. Jeszcze do tego dochodzą maszynki jakieś takiej wyższej klasy i tak dalej, no to wiadomo, że to będzie dużo droższe. Oczywiście ten instrument będzie brzmiał nieporównywalnie lepiej, to w ogóle bezwzględnie. Ale jeżeli na razie jesteśmy na etapie uczenia, nie wiemy, czy to dziecko będzie się uczyło dalej, prawda, czy będzie chciało pójść tą drogą, no to byłoby bez sensu, mając budżet domowy, jaki się ma, inwestować w tak gigantyczne pieniądze, bo to rzeczywiście są bardzo duże pieniądze. Zresztą nawet wiem, że ludzie zamożni też nie ryzykują i nie wydają na tym etapie dużych pieniędzy. To się bardzo rzadko zdarza, żeby ktoś zamawiał taką gitarę. No, jakbym ci, tak jak ty rozpoczynałeś swoją karierę nauczycielską, taką gitarę 23 lat temu podrzucił. Ojej, wiesz, to w ogóle... I powiedział, że kosztuje jedną, nie wiem, dziesiątą wypłaty. Naprawdę to poszło tak nieprawdopodobnie, że jestem zdumiony i jestem pod wielkim wrażeniem. Naprawdę to jest nieporównywalne, bo to nie chodzi też o czasy, nie też chodzi o epokę, w jakim była Polska, bo technologicznie cały świat był zupełnie, no oczywiście, zupełnie na innym etapie i to się wszystko rozwinęło tak. Jakieś są frezarki, obrabiarki cyfrowe i tak dalej. Także... Dobrze, a na co zwrócić uwagę, jak młode dziecko, widzisz dziecko i już wiesz, okej, dla ciebie połóweczka, czy czwartek, czy musi wziąć tą gitarę i jednak trzeba troszeczkę ją dopasować. Co może pójść nie tak, jeżeli ta gitara jest za duża? Przede wszystkim, jeżeli będzie dziecko miało to cała ustawa, cały układ gry. Będzie garbienie po pierwsze. Tak? Będzie garbienie, będzie ustawienie rąk takie, że dziecko będzie permanentnie w dyskomforcie. No, wyobraźmy sobie cokolwiek robić w dyskomforcie. No więc od razu nam przychodzi taki moment, kiedy dziecko może mówić, kurczę, ja nie chcę siedzieć w takiej postawie, ja nie chcę z tym potworem wielkim brać tego wielkiego potwora, w ogóle on się nie będzie utożsamiał, jeżeli ta gitara będzie przytłaczać dziecko, nie? Ono musi lubić ten instrument, w każdym razie musi lubić ten instrument, musi panować nad nim, nie? Że chwytając ten instrument musi wiedzieć, że to jest mój taki fajny przyjaciel, z którym się lubię spotykać codziennie i on nie może mieć przywagi nade mną. No i to jest rzecz podstawowa. Poza tym, jak widzimy, dziecko, jeżeli będzie miało wielką gitarę, no to też nie będzie mogło nawet obserwować sytuacji, jaka się dzieje tutaj, a cały czas musimy kontrolować prawą i lewą rękę. Jest to niemożliwe. To w zasadzie chyba jest lepsza sytuacja odwrotna, że my jako dorośli możemy wziąć mniejszą gitarę i na niej gramy, niż jak dziecko bierze gitarę za dużą. Tak, zresztą te gitary, ja mówię, to są te, na przykład wielkości nawet tych gitar, to te gitary historyczne, XIX-wieczne, one wcale nie były mniej więcej tylko wcześniej były instrumenty zupełnie mniejsze, prawda? Dopiero, tak, oczywiście, dopiero Torres. Te modele, które mamy, to jest model wszystko Torresa. On rozpoczął tego typu kształt gitary, właśnie ten 4/4, prawda? Tak, wielkościowo, te wielkości, tak, bo gitary wszystkie XIX-wieczne, jak spojrzymy na te wszystkie Paneormo, Lacotte, tych lutników takich, na których grali XIX-wieczni mistrzowie, te instrumenty były wszystkie mniejsze i menzura była mniejsza. Czyli te typu 3/4 właśnie? Jak zobaczysz historyczne instrumenty, to obejrzyj sobie, one są wszystkie mniej więcej troszeczkę minimalnie większe, one są wszystkie bardzo małe. Tak, także tak było. Tak było, te instrumenty były. Zresztą weź pod uwagę. A dlaczego? Dlatego, że też nie myślano kategoriami, że instrument ma być nie wiadomo jak głośny. Prawda? I wtedy, kiedy się zmieniały warunki akustyczne, fortepiany też, pamiętaj, że dlaczego fortepian Steinway jest taki, jaki jest. On jest głośny, dlaczego porównamy z Pleyelem czy z Erhardem, na którym grał Chopin, one były cichsze, dlatego że grano na mniejszych salach koncertowych. No właśnie. I tak samo tu, te instrumenty, one nigdy nie miały potrzeby grania w jakichś wielkich audytoriach, tylko grało się w małych pomieszczeniach. I dlatego ten instrument generował taką ilość dźwięku i nie był potrzebny większy. No właśnie. A dopiero Torres pomyślał, można większe koncerty robić, można więcej biletów sprzedać, zróbmy głośniejszy instrument. Słuchajcie, to w takim razie spróbujmy doświadczenie, pokażmy to, jak wygląda to na prawdziwym, niedużym człowieku. Tak. Zapraszamy tutaj. To jest najlepsze. Tak jest, to jest najlepsze porównanie. I słuchajcie, jest z nami Marysia, lat
8. Lat 8. A uczysz się ile lat już? 2 lata. Drugi rok. Drugi uczysz rok się uczy. No i Marysiu, właśnie daliśmy Ci gitarę pełnorozmiarową. Jak się z nią czujesz? Jest bardzo dobra. No? Wszystko... Nic nie widzę, jakby miała. No właśnie. Bardzo właśnie o to chodzi. Co, dasz radę coś na niej zagrać? Spróbuj. Raczej nie, ale... Ale może coś się tam... Ale od razu zobaczmy w ogóle Ręka, całą... nie? Tak, jak spojrzymy, to tak, no zupełnie układ jest z punktu widzenia, gdybyśmy mieli ten układ powtarzać, czyli Marysia by musiała siedzieć codziennie, to co się dzieje z kręgosłupem, tu ręce i tak dalej, no jest jedno wielkie pokręcenie, zero komfortu, prawda? No, czujesz się fatalnie z tym instrumentem. Marysia, wyprostuj rękę tam na progi najniższe. Tak, połóż. Zobaczmy. Tak. O. No ręka zupełnie nienaturalnie wygląda, ona powinna opadać nam, prawda? Tu z kolei też ręka jest niesamowicie wysoko, prawda? I też w ogóle nie ma kontroli nad tym, kontroli trakcji, czyli nie widzi jak pracują prawa i lewa ręka, prawda? Nie? Co jeszcze Marysia byś powiedziała, co Ci tutaj przeszkadza? Nic nie widzę. No śmiało mów. Generalnie wszystko, nie? No, zacznijmy od tego, że Marysia jest już doświadczoną gitarzystką, Tak. więc wie, jak powinno być poprawnie. I Marysia już gra, za chwilę powiemy, że Marysia od razu od początku gra na gitarze dostosowanej do jej wzrostu. Czyli do jakiego rozmiaru? Ona gra na Półwersce. Na półwersce, tak? To co Spróbujemy przedstawię podmienić, teraz? Marysiu? To teraz jest, i Marysia teraz już od roku czasu, mimo że już urosła, przez rok urosła, bo od września to na pewno jest większa, prawda? To i tak jeszcze gra na... I spróbuj teraz, Marysia, zobacz, jak się, to jest instrument, na którym ona ćwiczy i pracuje. Tak. Wszystko prawda? odpala. Wszystko odpala i czuje komfort, kontroluje sytuację. Instrument jest dostosowany do jej. Za jaki czas jeszcze Marysia może na półweczce pograć, zanim przerzuci się na przykład na 3/4? To zależy od tego, jak szybko ile będzie jadła fast foodów oraz innych rzeczy. Nie, Marysia nie chodzi do fast foodów. No, czasami pewnie pójdzie, nie? To Raz wszystko na zależy miesiąc. od tego, jak szybko urośnie, jak, prawda, to od tego zależy. To nie jest, że to instrument będzie z nią rósł, to ona musi dorosnąć do instrumentu. Dokładnie. Dziękujemy, Marysiu, za udział. Możesz pozdrowić kogoś i pomachać. Kogo pozdrawiasz? Mamę. Mamę. Tak, bo tata siedzi z nami, to mamę warto pozdrowić. Pozdrawiamy również mamę. Dziękujemy Ci, Marysiu. No i słuchajcie, tak właśnie wygląda ten dobór gitar. Bardzo się cieszę, że wiadomo, jak powie o tym ktoś, kto ma na dużym pojęcie, doświadczenie, to uważam, że warto jest posłuchać. Ale same gitary, o tyle jest fajnie tutaj, nie wiem czy Romku zauważyłeś, mamy dokładnie tę samą gitarę, ten sam model, tylko właśnie w 3 różnych rozmiarach. W trzech rozmiarach i widzę, że on brzmi jest to stabilne brzmienie, bardzo takie, można powiedzieć, konkretne, niezmienne, czyli trzyma pewnego rodzaju poziom ten. I ja jestem pod wrażeniem tej responsywności. Jeszcze jakbyśmy lepsze struny tutaj dołożyli, bo wiadomo, że struny są tańsze jakieś, to wydaje mi się, że można niesamowicie... Może ta gitara zaskoczyć? No, znaczy takie potrzeby realizacji myśli muzycznej spokojnie można na tym instrumencie funkcjonować. Może funkcjonować. No, to w ogóle jest, znasz markę Arrow? No nie znam. To jest polska marka. To jestem pod wrażeniem. Polska marka, wiadomo, robią w Azji oczywiście. Ale wszystko robione żółtymi Tak, rączkami. natomiast no, tutaj myślę, że większość podatków idzie jednak... No to jak u nas podatki zostają, to jestem jak najbardziej za. Tak. Tak, nie, uważam, że gitary również są fajnie wykonane. Ja w ogóle bardzo lubię, nie wiem jakie ty masz do tego podejście, matowe wykończenie. Nie lubię tych błyszczących, bo to paluchy, brudy, wszystkie widać, a te mają fajne matowe wykończenie. Bardzo mi się to podoba. Tak, oczywiście, że tak. To też ma znaczenie na przenoszenie, także niektóre gitary właśnie specjalnie, nawet w pierwszych latach, na przykład górną płytę
robi się mat, taki mat, rozegra się i dopiero potem po jakimś czasie można dać delikatny połysk dopiero. No dobrze, to jest tricky question. Co to znaczy, że gitara się rozegra? Jak gitara się może rozegrać? No to jest pytanie na pewno dla lutnicy na ten temat, bardzo fajnie opowiadają. Natomiast gitara no, ma po prostu poszczególne elementy. Ja kiedyś pytałem lutnika, Leszka Gajdzika, świetnego lutnika. On mówił, że po prostu niektóre, to jest żywe medium, drewno. To jest żywe medium, to znaczy im mniej chemii na tym drewnie, tym wiadomo, ono jest bardziej tak, reaguje naturalnie. I w związku z tym poszczególne elementy drewna pod wpływem drgań ożywiają się. To znaczy jest fala, która przenika strukturę drewna i w jakiś sposób porusza tymi wszystkimi, nazwijmy to cząsteczkami, atomami, żeby nie powiedzieć kwarkami. I jeżeli to powtarzamy w jakiś sposób, to na pewno instrument po dłuższym czasie, ale grania, to nie jest, że gitara się w pudle rozegra. Gitara nieużywana również będzie w bardzo złym stanie, dlatego trzeba grać na gitarze nawet po to, żeby ona się rozgrywała. I dochodzi do tego, że ja sam widzę po gitarze, pamiętam nową gitarę lutniczą dostałem i ona naprawdę w porównaniu ze starą nawet byłem bardzo zły, że kurczę, po co zmieniłem, tam ta gitara brzmiała dobrze. Bo nawet widzę poszczególne dźwięki, otwierają się dźwięki. Na przykład patrzymy, że po jakimś czasie mamy dźwięk dis, on jest taki głuchy, a po rozegraniu widzimy, że ten dźwięk zaczyna się aż nawet w uszach czuć, że on tak niesamowicie wibruje i rezonuje, że otwiera się poszczególne segmenty instrumentu. Oczywiście nie wszystkie dźwięki się pootwierają, są dźwięki, które będą głośniejsze, cichsze w żywym medium, ale fakt jest faktem, że instrument po prostu pracuje i się rozgrywa. Wiadomo, gitara mniejsza też będzie miała mniejsze pudło, więc zagra ciszej. Jakbyś mógł zagrać jakiś fragment na tym, a ja potem Ci podstawię tą i porównamy sobie brzmienie. Tak? I teraz to samo zagraj na dłużej. Posłuchajmy, jak się ten dźwięk bardziej nam otwiera. Czujemy więcej basu dźwięku, prawda? Bo mamy korpus. Tak. On wspomaga już te wieloskładowe zaczynają odzywać się tutaj w pudle i wiadomo, że on będzie bardziej zbasowany, no bo mamy tutaj korpus. Tak, to teraz ja zagram. No. Słyszysz basowanie, słyszymy to zbasowanie, prawda? No. Natomiast na początek edukacji, powiedzmy, do poprawnego ułożenia aparatu, to jest i tak chyba świetne. A poza tym taka zbasowana gitara od razu też nie jest zbyt dobrą rzeczą, bo wiadomo, że w tych instrumentach tańszych mamy ten balans basu jest zawsze większy, nie? Prawda? Nie ma tego balansu takiego. A to jest rzecz, która wiadomo, że pewnych rzeczy się w pewnej grupie cenowej już nie uzyska. Ale mimo wszystko tutaj, w tym przypadku, nie, mamy, jest to zupełnie akceptowalne. Nie mamy do czynienia z takim totalnie zbasowanym, jak wcześniej gitary się pojawiały, które były takie, że właściwie ten wiolin to był gdzieś tam przytłumiony. Nie? To co, może zagramy coś w dueciku? Pytanie, czy chcesz na pełnoskalowej, czy na tej malutkiej chcesz się pobawić? Możemy na tej. No. Tak? To ja zagram akompaniament. My już się umówiliśmy, co prawda, nie będziemy oszukiwać. Jak to było? A no, wiesz, im krócej, więc palce są inaczej zapominane.
nie możemy w trasę koncertową ruszać. Polskie hity, swoją drogą przypominamy. Ale wszystko na gitarach Arrow. Arrow. O, Tak. to Arrow, jak słuchaj, tam Arrow Będziemy zasponsoruje jeździć, tak, i trasę. takim autobusem z napisem Arrow będziemy jeździć. Arrow to zdaje się po angielsku Strzała. W kształcie Tak. Mamy tutaj strzały. vloga, zobacz, jest taka Tak. wlepka w środku. Tak, jest strzała. No, są gitary typu Arrow, nie? No. Tak, swoją drogą też. Słuchajcie, no myślę, że taki materiał w sieci nam się tutaj przyda, także jak jesteście rodzicami, no to już wiecie, za czym podążać. No oczywiście wasz nauczyciel powinien wam podpowiedzieć, natomiast no część gdzieś tam pewnie uczy się gdzieś tam może samemu z YouTubika, więc no lepiej, żeby kupili lepszy instrument, bardziej dopasowany, stąd też nasza misja. Narty też kupujecie, najpierw narty są dziecięce, prawda, potem Tak są jest, większe dokładnie, i dokładnie. tak wiele rzeczy się kupuje, rowerek i tak dalej, ubrania. No chyba, że jesteś z Azji, no wtedy pełno, tam często grają ci Azjaci na takich pełnowymiarowych gitarach, no wygląda to kuriozalnie, ale grają, nie? Ale tak, no, ale my nie wiemy jak jest, my nie wiemy co jest za kulisami. I może lepiej Nie będziemy poruszać tego tematu. Co się stanie, jeśli takie dziecko jednak nie zagra, nie? No. Myślę, że jesteśmy my jednak bardziej, że tak powiem, jeśli chodzi o poprawność, że tak powiem, traktowania i szacunku. Wchodzimy na bardzo śliski temat. Tak jest. I tym oto śliskim tematem żegnamy się. Bardzo dziękuję Romkowi za udział. Wiem, że wiele osób nie mogło się doczekać. Masz swoich fanów już na kanale, nie wiem czy wiesz. Także jak chcecie kolejny materiał z Romkiem, może typu, nie wiem, dlaczego gitara klasyczna, nie akustyczna, jakieś porównanie, to możemy też się umówić coś nagrać. No i cały czas musimy tego Godina twojego nagrać. Dobrze. To też się musi mówić. Także słuchajcie, bardzo serdecznie dziękuję. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Ja dziękuję patronom kanału i do zobaczenia oczywiście w kolejnych materiałach. A jeżeli wy rozpoczynaliście grę na gitarze jako dziecko, napiszcie, czy mieliście takie szczęście i graliście na małej gitarce, czy na głęboką wodę zostaliście rzuceni i faktycznie mieliście jakieś niezbyt fajne I w ogóle z tego powodu przygody. zrezygnowaliście I z dalszej drogi. I tylko teraz oglądają zamiast grać. Na przykład, właśnie. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Na razie, cześć i pa.